Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja w USA. Czy wierzyć w to, co się widzi? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału, za co bardzo dziękuję. Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja w USA. Czy wierzyć w to, co się widzi? Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące inflacji konsumenckiej. Dzisiaj o godzinie 14:30 były dane o inflacji w ujęciu producenckim. I co się okazało? Że inflacja w marcu w ujęciu producenckim spadła bardziej niż chciały optymistyczne prognozy. 2,7 to jest wartość, która została osiągnięta w marcu i ewidentnie już wróciliśmy do tych poziomów na inflacji w Stanach Zjednoczonych, które były obserwowane w normalnym cyklu gospodarczym przed wszystkimi szokami, które od 2020 roku trawią gospodarkę, a to pokazuje teraz bardzo ścisłą zależność i wpływ procesów dezinflacyjnych na trajektorię zmian w cenach. Zobaczmy, co jest teraz głównym powodem. Oczywiście przede wszystkim zachowanie węglowodorów. I tutaj widzimy na następnym wykresie, jakie jest powiązanie zachowania ceny gazu z inflacją producencką w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Więc w strefie euro można także spodziewać się przyspieszenia tych procesów i prawdopodobnie, jako że jest przesunięcie około 4 miesięcy względem szczytu inflacji w Stanach Zjednoczonych, więc prawdopodobnie takie samo przyspieszenie na procesach dezinflacyjnych w strefie euro będzie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, a przede wszystkim w kulminacji letnich wakacji na starym kontynencie, więc tak wynika z tej pobieżnej analizy. Dla Stanów Zjednoczonych pamiętamy, że bardzo silnie liczy się cena ropy naftowej, która silnie wpływa na inflację konsumenckiej. No i będziemy teraz obserwować, jaki będzie wpływ tego na rynki finansowe. Chociaż jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jaki jest generalny wpływ surowców na inflację, jak bardzo szczyt inflacji pokrył się ze szczytem zachowania surowców na rynkach finansowych i jak kształtuje się inflacja producencka na całym świecie. Widać bardzo wyraźnie, jaki jest silny wpływ zachowania cen surowców na inflację producencką, jaki jest silny wpływ czynników związanych z transportem międzynarodowym. Ten Baltic Dry Index bardzo dobitnie to pokazuje, dlatego też perspektywy ku dezinflacji faktycznie są i te dane, które dzisiaj poznaliśmy, potwierdzają wczorajsze i potwierdzają także procesy dezinflacyjne, że weszły one w Stanach Zjednoczonych w bardzo dynamiczną fazę i prawdopodobnie, moim zdaniem jest około 80-90% prawdopodobieństwa, że z opóźnieniem około 4 miesięcy, czyli w lipcu, w sierpniu, bardzo podobne zjawiska będziemy obserwować w Europie i oczywiście także w Polsce. Jakie powinno być teoretyczne zachowanie rynków finansowych po tych wczorajszych i dzisiejszych danych? Przede wszystkim osłabienie amerykańskiego dolara wynikające z tego, że oddala się perspektywa co do dalszych podwyżek stóp procentowych i przybliża szansa na obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku. Osłabienie amerykańskiego dolara, wzrost indeksów giełdowych, zachowanie bitcoina, czyli rynków związanych z ryzykiem ku wzrostom oraz oczywiście bardzo silna presja na rynki emerging markets i to powinno być przez nas teraz obserwowane. Czy tak się stanie? Zobaczymy. W pierwszej kolejności obserwujemy, że rynek obligacji zachowuje się klasycznie, czyli rentowności spadają, ale widać, że skala nie jest aż tak duża nawet jak wczoraj. Czy te dane są już w cenach? Będziemy to obserwować. Przyszłe implikowane stopy procentowe pokazują, że generalnie tutaj się nic nie zmieniło te 15 minut po tym, jak te dane zostały publikowane. Moim zdaniem to jest duże zaskoczenie. Zaczyna się pojawiać informacja, czy pytanie w głowach inwestorów, czy rynek czegoś nie wie, czy czasem nie dyskontuje jakichś innych już teraz wydarzeń, które będą w tym wypadku negatywne. No i oczywiście te dane sprzyjają temu, żeby zwiększyć szanse na obniżki stóp procentowych i kolejny wykres to bardzo ładnie pokazuje oraz oczywiście, że jest coraz mniej barier do obniżek stóp procentowych, bo jeszcze raz przypomnę, druga połowa tego roku będzie przez inwestorów dyskontowana jako szansa na obniżki stóp procentowych. Ci, którzy nie będą wierzyć w obniżki stóp procentowych, będą prawdopodobnie sprzedawać ryzyko, a ci, którzy będą wierzyć
w obniżki 100% będą kupować ryzyko i to jest główny zakład na drugą połowę tego roku. Co jest bardzo ciekawe, kończy się inwersja krzywej dochodowości, a to może zapowiadać recesję w amerykańskiej gospodarce, która jest oczywiście przez inwestorów wyczekiwana już od roku, więc jestem ciekawy, czy to stanie się fałszywą, samospełniającą się przepowiednią, czy faktycznie samospełniająca się przepowiednia stanie się wkrótce faktem. Poznaliśmy jeszcze dzisiaj dane dotyczące inflacji dla Niemiec, dla Japonii i widzimy, że tutaj wszędzie tworzy się już szczyt inflacyjny. Reakcja amerykańskiego dolara to jest próba trwałego usadowienia się nad poziomem 1,10, a jeżeli tak się stanie, to Bloomberg pokazuje, że następnym oporem będzie poziom 1,1223, gdzie według Bloomberga jest Fibonacci, który ma bardzo teraz duże znaczenie i to może być ten cel potencjalnej tendencji wzrostowej, jeżeli ona oczywiście się utrzyma. I oczywiście teraz pytanie, jeżeli ma dojść do jakichś wielkich perturbacji na rynku amerykańskiego dolara, jakie czynniki mogłyby zdetronizować amerykańskiego dolara i także pojawił się specjalny raport na ten temat na Bloombergu i widzicie tutaj Państwo macierz, która pokazuje te czynniki, które mogą sprawić, że amerykański dolar będzie się osłabiał i jakie waluty mogą na tym zyskiwać, a co w sytuacji, kiedy będzie odwrotnie i jaka może być reakcja rynków na te dane. Co może się stać? Jeszcze raz przypomnę, ten wykres pokazuje, gdyby amerykański dolar miał się osłabiać albo wygenerować następny bardzo mocny impuls. I na kolejnym wykresie widzimy, że wydarzenia w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach prowadzą do tego, że rynek opcyjny nastawia się raczej na osłabienie franka szwajcarskiego niż na umocnienie. Warto się z tym wykresem zaznajomić i z jego wnioskami. Teraz, drodzy Państwo, już rynki ryzyka, ale przede wszystkim na samym początku zachęcam do tego specjalnego raportu, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, dotyczących tego, że Wall Street jest w cieniu danych makroekonomicznych. Czy Fed utrzyma politykę dotyczącą stóp procentowych i oczywiście jutro zaczyna się sezon wyników amerykańskich banków i różnych innych przedsiębiorstw, więc czy wyniki amerykańskich banków będą pozytywne, czy też negatywne oraz czy te ostatnie słabości i problemy sektora bankowego odbiją się na perspektywach dla sektora bankowego. Naprawdę warto się zaznajomić z tym raportem dotyczących przyszłych zdarzeń. Jeszcze raz przypomnę, on jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, a jeszcze raz przypomnę, jutro po sesji na Wall Street publikacja pierwszych wyników za pierwszych firm za pierwszy kwartał 2023 roku. No i teraz zobaczmy, co się wydarzy. Wczorajsza sesja przyniosła jednak spadki. Czy rynek czegoś wie? Dzisiaj będziemy się dowiadywać więcej. Zobaczymy, czy sentyment się utrzyma, czy też będzie zanegowany. Teoretycznie te dane dzisiejsze i wczorajsze sprzyjają popytowi na ryzyko, więc indeksy giełdowe powinny rosnąć. Powinna być obserwowana także relatywna siła spółek technologicznych, chociaż część wskaźników już pokazuje oderwanie się spółek technologicznych od wycen fundamentalnych. Czy tak się stanie, czy to będzie kontynuowane, zobaczymy. Indeksy giełdowe w Europie powinny także zyskiwać bardziej na wartości, bo euro idzie w górę, co jest bardzo interesujące. Spółki w tym wypadku cykliczne do defensywnych pokazują tendencje, które są niezwykle interesujące, warto się z tym zaznajomić i rynek także zwraca uwagę na spółki z branży luksusowej, które są coraz bardziej mocno wyceniane. Rynek surowcowy, amerykański dolar, jeżeli zacznie się osłabiać, a rentowności spadać, to jest to wielkie paliwo do wzrostów ceny złota, więc prawdopodobnie, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że zakończymy w tym tygodniu nad poziomem $2000, że będziemy świadkami wkrótce ataku na ostatnie maksima, na maksima wszechczasów, z dużą szansą, że zostaną one pokonane, a dywergencje na cenie złota faworyzują właśnie takie scenariusze, plus obserwujemy teraz niezwykle ciekawą batalię na cenie srebra, gdzie walczymy o wieloletnią linię trendu spadkowego, a także taką nieco mniej długoterminową odwróconą formację RGR, więc jeżeli te opory, które teraz są testowane, zostaną pokonane, to naprawdę otworzy się perspektywa do mocnych wzrostów cen srebra. Obserwujemy także cenę miedzi, ponieważ znowu atakujemy poziom $9000, płaską linię trendu spadkowego, a korelacja między złotem a amerykańskim dolarem na poziomie minus 0,46, jak widać na tym wykresie,
mówi, że jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to jest bardzo duża szansa na to, że cena miedzi także pójdzie w górę, czyli mamy korelację do amerykańskiego dolara o wartości ujemnej. Ropa naftowa, jak widzimy, testuje średnią dwusukcesyjną, więc wydarzenia na ropie wkrótce będą decydujące o to, czy zmienia się tendencja w średnim i nawet w długim terminie znowu na prowzrostową na cenie ropy naftowej. I teraz Bitcoin, czyli kryptowaluta, która moim zdaniem ma potencjał ku temu, żeby ruszyć do góry, żeby rozpocząć następną falę tendencji wzrostowej, a jak pamiętamy, w ostatnim czasie takie ataki popytu na ryzyko na Bitcoina lubią być wykonywane tuż przed weekendem, więc moim zdaniem rośnie także szansa, że tak się stanie i teraz. A Bitcoin jest na najlepszej drodze, żeby przetestować ten poziom 35 tysięcy dolarów. Poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej dla strefy euro, ale to są dane już przez rynek dawno zdyskontowane. Widzimy, jak trudno brytyjskiej gospodarce wydobyć się na wzroście gospodarczym na poziomie PKB sprzed poziomów sprzed 2 lat, sprzed 3 lat i to pokazuje słabość brytyjskiej gospodarki. I co jest teraz bardzo, drodzy Państwo, ważne, to czy faktycznie rynek zachowa się logicznie, czyli te dane będą sprzyjały popytowi na ryzyko, czy też nie. Czy w sytuacji, kiedy rynek zachowa się odwrotnie, czy to czasem nie będzie zwiastowało jakiejś zmiany sentymentu bardzo istotnych, być może czegoś rynek coś już wie, a szeroki rynek tego nie wie i już to zaczyna uwzględniać w cenach. Dlatego ta dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie potwierdzić wczorajsze dość słabe nastroje, bądź też je zanegować. I teraz czas poświęcony polskim aktywom, ponieważ o godzinie 14 poznaliśmy dane makroekonomiczne o polskich bilansach, o rachunku bieżącym i bilansie handlowym. Okazało się, że te wartości były diametralnie różne niż zakładały prognozy, popiły skrajnie optymistyczne prognozy, a jeżeli chodzi o dane o bilansie handlowym, to jeszcze nigdy w historii Polski nie mieliśmy takiej miesięcznej nadwyżki na bilansie handlowym, a to jest niezwykle ważna informacja, która pokazuje, że faktycznie ruch na euro-dolarze, który powoduje, że spada kurs dolar-złotego mocniej niż euro-złoty, daje tą premię dla polskiej gospodarki w postaci tego, że polscy eksporterzy potrafią zachować cały czas dobrą marżę, a importowane przez nas węglowodory, czyli mówiąc innymi słowami cena ropy naftowej, pozwala jak najbardziej zbijać procesy inflacyjne. Coraz mniej płacimy za tą baryłkę, dlatego też ta rozbieżność w nadwyżce handlowej powinna być utrzymywana. A teraz te dane bardzo silnie sprzyjają umocnieniu dalszej aprecjacji krajowej waluty, więc widzimy sprzężenie zwrotne, które rozpoczęło się od zmiany tendencji na euro-dolarze, wpływa teraz bardzo pozytywnie na polskie aktywa oraz także na polską gospodarkę i będzie także rzutowało na wszystkie inne czynniki, więc widać, jakie jest duże powiązanie i zależność ruchu na euro-dolarze z sytuacją w polskiej gospodarce i na polskich aktywach. Polskie obligacje lekko dzisiaj tracą na wartości, ale na razie moim zdaniem cały czas jesteśmy w horyzoncie i tutaj nowych sygnałów nie ma, a złoty umacnia się bardzo wyraźnie względem euro i względem złotego, a to bardzo lubi także warszawska giełda papierów wartościowych, więc moim zdaniem zapowiada się następna bardzo dobra sesja i że uda się trwale wrócić na poziom 1800 punktów, a to dałoby szansę i to bardzo realną na ponowne testowanie okolic 2000 punktów, gdzie mamy ostatnie maksima, gdzie mamy średnią dwusukcesyjną na wykresie dziennym oraz także gdzie mamy psychologiczny poziom tych 2000 punktów. Dlatego też moim zdaniem rośnie szansa na kwietniowy, mocny wystrzał warszawskiej giełdy papierów wartościowych jako formy dyskontowania tych ostatnich informacji i perspektyw co do tego, że dezinflacja w skali globalnej pozwoli także na obniżki stóp procentowych w Polsce w drugiej połowie tego roku. Czy tak się stanie, to będziemy właśnie dyskontować, bo sytuacja jest oczywiście bardzo płynna. I na samym końcu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, dotyczących tego, że Wall Street jest w cieniu danych makroekonomicznych, czy Fed utrzyma politykę dotyczącą stóp procentowych, czy wyniki amerykańskich banków pozytywnie będą nas zaskakiwać, czy też będą negatywnie nas zaskakiwać i jaki jest wpływ na banki w Ameryce, będą miały te ostatnie bankructwa
w sektorze bankowym. Czy te wydarzenia w marcu będą miały jakieś przełożenie na wyniki amerykańskich banków? Warto się z tymi materiałami zaznajomić, ponieważ jutro, jeszcze raz przypomnę, pojawią się pierwsze dane dotyczące wyników spółek za pierwszy kwartał w Stanach Zjednoczonych i warto być świadomym tego, co się może wydarzyć. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.